hejka. Dzisiaj jest ten dzień. Tak, jadę na moje zęby dosłownie za pół godziny, a teraz przyjechaliśmy do parku, żeby zjeść sobie pyszne śniadanko. No. Mężulek już też po badaniach krwi i w ogóle wszystkim, więc my oboje. Miesiąc maj, miesiącem badań. Przygotowałam nam smoothie, zaraz wam pokażę. Ale jest przyjemnie, jest cieplutko. Dobra kochani, ja wyglądam jak huragan dosłownie, ale już musiałam zmykać, szybko zjadłam, mężulek jeszcze tam został, on posprząta i w ogóle, no ale cudownie. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie robić takie pikniki. W cieniu jest chłodno, więc mi jest zimno, ale w słońcu cieplutko, fajnie, przyjemnie i ta świeżo skoszona trawa, to jest coś pięknego. Jak jestem brudna, to wybaczcie, ale to smoothie dzisiaj zrobiłam z bananem, truskawki, resztkę miałam, borówki, ananas i lód. I troszeczkę dałam miodu. Przepyszne. Przepyszne. To jest jedzonko, no mega. I ja coś czuję, że po tym dentyście to ja tylko to będę mogła jeść, wiecie? Takie zimne, takie papki, nie papki. No zobaczymy. Ja może bardziej przeżywam to, aniżeli będzie problemu. Jeszcze tam sobie umyję zęby. I tyle. Mężulek macha. Lecimy. Trzymajcie kciuki, dam wam znać jak tam wszystko. Spójrzcie na moje uzupełnienie. Mam nadzieję, że nic tam nie mam. No i zobaczymy. Karolinka będzie spuchnięta, czy co? We will see. Dobra. Lecimy. Mam wizytę post. Ja nie mogę mówić nawet. Masakra. I już to, kochani, widzicie jak ja mówię w ogóle. Jezu. Piękne. Tyle. To jest taki sztuczny uśmiech. I kochani, wyszłam, jestem w samochodzie i powiem wam, że tragedia. Tutaj nie czuję nic. Tu zaczynam czuć, ale tu zero. Kazali mi bardzo dużo wody pić i to szybko przejdzie, więc super. Na koniec jeszcze miałam laserowe, tak jakby przypalanie tutaj przy zębach i w ogóle, jak możecie widzieć, takie to powoduje szybsze gojenie, takie, jakby to powiedzieć, zrastanie i w ogóle wszystkiego. Nigdy w życiu nie mam takiego przypalania laserem na sam koniec. Tak więc tak, jeszcze dała mi pani coś takiego do włókania jamy ustnej. To jest naturalne. Więc żeby tym pukać i to jest bardzo dobre. $35 zapłaciłam, no. I tak to, więc ja teraz powijam wodę, ale wiecie jak ciężko jest pić wodę. Muszę tak trzymać. Gosh, czuję się jak po powiększaniu ust. No, Jezu, ale jaja, co? Dobra, tyle. Dzisiaj delikatnie trzeba jeść. Po 2 godzinach to ma zniknąć, więc spoko. Cieszę się bardzo, jestem zadowolona, bo no moje dziąsło tego bardzo potrzebowały. Ale no, od razu zęby jak nowonarodzone. Wow, szok. Tak Hani dobrze wyczyściła, że wow. No i takie numery, moi kochani. Byłam dokładnie od 11:30, a teraz jest godzina 13:46, więc 2 godziny 15 minut praktycznie. No, trochę wolało na górze, jak tam pani wiecie, wierciła, czyściła, no ale już teraz jest ok. Dało się przeżyć. Najgorsze to były zastrzyki. O Jezu, zastrzyki były najgorsze. Miałam ich chyba 8. Na górze miałam 3 z jednej strony, 3 z drugiej, 6 i tu na dole całe dawki. Dajcie spokój. O, wluję się zaraz. Dobra, tyle. Bo mi się nie chce już gadać nawet, dajcie spokój. No. Szok.
Witajcie, witajcie kochani, znowu odzywam się z balkonu, dzień kolejny. Dzisiaj szczęka już jest zdecydowanie lepsza. Czekajcie, patrzę, bo tutaj ktoś idzie, myślałam. O nie. Dzisiaj szczęka już zdecydowanie lepsza, mimo że tu na dole i usta nadal czuję, że są takie, wiecie, opuchnięte i mam przeczucie, że w środku buzi mam tak jakby siniaki, takie, no wiecie, jak czasami macie pobieranie krwi, macie siniak, to ja mam takie przeczucie, że właśnie tutaj mam siniaki. Trochę mnie boli jeszcze ta szczęka, no ale wszystko delikatnie, powoli, spokojnie. Dzisiaj znowu smoothie zrobiłam nam, ale wiecie, jak fajnie wyszło, bo dorzuciłam mrożonego banana, dużo borówek, do tego woda, miałam maliny i coś jeszcze dorzuciłam? A i końcówka ananasa. No i wyszło na początku takie gęste, taki wiecie, sorbet, no ale chcieliśmy taki pitny bardziej, więc dolałam więcej wody i wyszło pysznie. A dzisiaj jeszcze popijam dla ochłody tej mojej szczęki ten drink właśnie z Aldika, no i jest przepyszny. 70 kalorii, już Wam wcześniej pokazywałam, uzależniona jestem. No chociaż, no nie taka uzależniona, chociaż jak pewnie pojadę dzisiaj na zakupy jeszcze, to pewnie sobie kupię więcej. Mężowi dałam też, no ale on tak sosał, za tym przepada, więc no. No i co jeszcze chciałam Wam, kochani, powiedzieć? Dzisiaj taki dzień w sumie domowy, w sumie trochę ogarniania. Też patrzę na moją miętę i znowu Wam dam update. Zobaczcie, jak ładnie, jeszcze bardziej wyrosła. Ona po prostu rośnie chyba sama z niczego. Wiecie, tak się rozrasta bardzo. I właśnie zauważyłam, że naprawdę lubi taki półcień. No, tak wiecie, cień, półcień. No i tak. I co jeszcze? Co jeszcze? Zęby, jeszcze co do tych zębów, to bardzo delikatnie wczoraj umyłam. Dzisiaj nic nie płukałam, tylko umyłam. Myślę, że te dziąsła muszą się zregenerować. W ogóle pani kazała używać pasty bez fluoru. Oczywiście, wiecie, nitkowanie aż pod dziąsła. Najlepiej mieć ten water pick, czyli to jest taka, jak to się nazywa? Irygator, tak? No i u mnie, jak używałam go, no to wiecie, miałam na poziomie 3-4, a to powinno się naprawdę na najwyższym poziomie używać, żeby wszystko tam wypłukać. No więc będę się starała, no i pani mi powiedziała, że na początku jak to będę robić, no to no nie mogę mieć na poziomie 3-4, tylko przyzwyczajać dziąsła do właśnie tego dużego, żeby one po prostu przyzwyczaiły się, wiecie, no bo jak ja tak delikatnie ten irygator włączałam i puszczałam na te zęby, no to niestety, no ale one nigdy się nie przyzwyczają i zawsze będą krwawić, więc to, no i to, co wczoraj Wam pokazałam, ten płyn do płukania jamy ustnej, ziołowy, no to właśnie też go będę używać. No i tyle, jeśli chodzi o higienę jamy ustnej, tak. Robię już dzisiaj 3. pranie, byliśmy rano na spacerku, zjedliśmy sobie znowu taki piknik sobie zrobiliśmy, co mogliście tak samo widzieć. Drugi dzień, jak jadłam tą kanapkę z pomidorem i z chlebem, to po prostu wy widzieliście, że nie pokroiłam sobie, ale potem pokroiłam sobie na takie malusieńkie kawałeczki, dawałam do buzi i tak jakby trzymałam w tej buzi, aż to się, że tak powiem, zmiękło, no i połykałam, bo no nie dam rady tak gryźć jeszcze dobrze. I wiecie, nie chcę też podrażnić, nie daj Boże, tej jamy ustnej. No i co jeszcze, kochani? No nic więcej, ładna pogoda, chociaż dzisiaj jest chłodno. Dzisiaj jest chłodno, więc ja zaraz się zabieram za ogarnięcie chaty w końcu. Okna sobie właśnie pomyłam, ale widzicie, znowu jest ten kurz, ale pomyłam sobie tydzień temu. No, jutro pojedziemy znowu na grilla do mojego wujka. I tak, no i to czuję tak, jakby dzisiejszy vlog był bardzo podobny do tego, który robiłam tydzień temu. No ale wiecie, tak czasami bywa po prostu. Spacerek też już dzisiaj został właśnie zaliczony. I tak, no i potem mówię, zakupsy jakieś, ogarnianie chaty. Mam w planie zrobić tiramisu. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Zupę pomidorową może zrobię albo ogórkową. No pomyślę, chociaż nawet nie mam ani jednego ziemniaka, mi się wydaje. No to może pomidorówkę bym zrobiła. Pomyślę. I tak. No i posiedzę sobie to jeszcze troszkę, żeby witaminka D3 wpadła. I jak będzie się coś więcej działo, to będę jeszcze nagrywać. Słuchajcie, właśnie wpadłam na genialny pomysł, co zrobię nam na obiadek. Wyjęłam mięso mielone z indyka, z zamrażarki. Mam nadzieję, że szybko mi się tutaj
rozmrozi i zrobimy takie kofty, takie greckie jakby kotleciki. Mam ryż w domu, coś tam ugotuję, a dodatkowo dajcie mi znać, z czym jecie zupę pomidorową. Ja jak byłam mała, to zawsze jadłam z ryżem. Uwielbiałam. No więc dzisiaj jakbym ugotowała ryż i zrobiła dla nas te kofty i jakąś sałatkę do tego, albo te kofty z warzywami może takimi na patelnię. Mam w sumie też taki ryż mieszany, takie coś jak stir fry. Myślę, że też by pasowało. No zobaczymy. To, co mam w lodówce, chcę nadal wykańczać i może też zaraz posprzątam lodówkę, bo powiem Wam, że tak mnie to denerwuje, jak na jednym poziomie mamy tak gazowane wody, zwykłe wody, jakieś wody witaminowe, na drugiej półce mamy kilka tych wód i jeszcze na dole, więc to jest taki miszmasz i wiecie, jakie rzeczy pootwierane. Gdzieś ostatnio widziałam, czy na Instagramie, czy na YouTubie, że ktoś super miał pomysł, że na przykład jak macie ser i tak, ten, który nie jest otwarty, a jest z dalszym terminem ważności, to trochę przesuwamy do tyłu, a do przodu dajemy ten, który jest z najkrótszym terminem ważności. Tak samo jakieś jogurty i w ogóle. I chyba sobie to zrobię, żeby... Ja uwielbiam, jak na jednej półce właśnie są jakieś napoje, na drugiej nabiał, na trzeciej na przykład wszystko pootwierane, czy jakieś już rzeczy przygotowane w szufladach, owocki, warzywa. Więc zaraz się wezmę jeszcze za lodówkę. No i tak, i będą takie kofty z grilla. Dzisiaj, myślę. No. I ten ryż mamy, no i jeszcze pomidorówkę zaraz zrobimy. I będzie pyszny obiadek. Tak myślę. Może do pomidorówki też dogotuję trochę makaronu, jak tam mam, bo mój mąż to woli makaron niż ryż, jeśli chodzi o pomidorową, ale sobie może bym zjadła z tym ryżem, no. Why not? No, więc takie mamy zajęcia. No i tiramisu nadal robię. Mam nadzieję tylko, że mam śmietanki wystarczająco, bo mascarpone mam, kakao mam, te tiramisu, takie ciasteczka mam. No, więc fajnie by było. Dobra, zabieram się za robotę, jeszcze idę wstawić jedno pranie. I taki dzień, kochani, taki dzień. Moje włosy to już wołają o pomstę do nieba, no ale ja czasami stwierdzam, że jak one się troszkę przetłuszczą, mimo że ja myję włosy co drugi dzień albo codziennie. Naprawdę, jak jest co drugi dzień, to ja już czuję, że one nie są świeże, ale jak tak fajnie mi troszkę się, że tak powiem, przetłuszczą, to potem jak się je umyje, to są perfekcyjne. Też wiem, że dużo dziewczyn stosuje olej po prostu, albo oliwę z oliwek na włosy. Ja tego nie robię, bo ja nienawidzę mieć takiego, wiecie, oleju na głowie czy coś, więc ja tylko, wiecie, na szybko po prostu szampon, odżywka i to jest moje mycie. No, tyle. Dobra, bo się rozgadałam. Jeszcze tutaj patrzę na mój szczypiorek, muszę go podciąć, bo zobaczcie, jaki długi jest. Nie wiem, czy coś z tego będzie, czy nie, czy to już do wywalenia. No i tak, kwiatków jeszcze na balkon nie kupiliśmy, krzeseł jeszcze nie mamy, stoliczka też nie mamy, więc no, może jutro. No bo dzisiaj jeszcze jak pojedziemy na te zakupy, chociaż teraz nie wiem, czy pojedziemy. Widzicie, ja mówię, że pojedziemy, nie wiem, czy pojedziemy. Zobaczymy, może to, co tu mamy, to nam wystarczy. Bo wiecie, jak to jest. Jak się ma dużo rzeczy w domu i jedzie się na zakupy, to potem się jeszcze dokupuje więcej i potem człowiek zużywa to, co kupił, a nie to, co ma w domu. Też tak macie? Powiedzcie mi, że też tak macie. I moim marzeniem jest naprawdę tak wyczyścić, żeby w lodówce było tylko echo i światło. To jest moje marzenie. Dobra, no poza ketchupem, musztardą, jakimiś tam wodami czy coś, ale z jedzenia chciałabym tak, żeby tak było, no. Chociaż jeszcze też, no... Wiecie, już kombinuję, co by tu zrobić, no ale mięsko wyjęłam, więc będą kofte. Dobra, zabieram się za robotę. No i będzie zupa pomidorowa, ale z pieczonych warzyw. Tak sobie wymyśliłam. Czosnek, papryka, pomidory. Do piekarnika tak na jakieś, nie wiem, 20 minut, 25. I zrobimy bulion, do niego troszkę przecieru pomidorowego, oczywiście masła. No i dorzucę te warzywa. Wszystko zmiksuję, zblenduję i będzie przepyszna zupa. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale myślę, że będzie pysznie. No. I tak, kochani, i lecę po pranie. I słuchajcie, lodówka posprzątana. Od razu inaczej. Pięknie. No i słuchajcie, nie zrobiłam Wam ujęć przed, bo no ja to jestem taka pach, wzięłam się za robotę, wszystko od razu chciałam zrobić. Jeszcze mam tutaj jedną taką, super są. Chyba sobie więcej nawet kupię, żeby to ładnie zorganizować. Tu akurat trzymam zawsze sery, które tam mam. Zaraz sobie to ułożę i tam, gdzie widzieliście przy
tych sosach jabłkowych. Jeszcze mi zostało 5 i też znowu będę musiała to ciasto powtórzyć, które ostatnio zrobiłam, bo no, mąż uwielbiał. No i widzicie, na bazie takich sosideł nie wiadomo było co zrobić z tych nusów jabłkowych, no i wyszło przepyszne ciacho z rabarbarem właśnie. No i tak, dobra, tu mam już to ogarnięte. Pochowam ładnie sery, te pootwierane, tu jeszcze troszkę mamy tego sera koziego, fajnie. Czosnek też tu wjeżdża, no, ten ser Gouda, trzeba tak zawinąć. I tak, i tam to wrzucę i owocki tutaj umyję jeszcze dodatkowo i ładnie posprzątane. I przynajmniej wiecie co, nie ma bałaganu. Dobra, to na górę. O! Ten ser biały długo jest ważny, to tutaj się zmieści, tu feta, no i taka szuflada leci. Właśnie tutaj, tu jest zawsze jej miejsce. Już może odwrotnie zrobię, bo tutaj są zaczęte sery. O, pięknie. I dosłownie człowiek 5 minut roboty, a nie chce się. Tutaj jeszcze to umyję i będziemy mieli na jutrzejsze smoothie. To będzie takie, oj, tu niektóre to są, widzicie jak to jest, człowiek nie patrzy, myśli, że są ok, a niektóre nie są ok. No. Szybko się psują owoce, wiecie? Nie wiem. Czasami mówią, że jak się coś szybko psuje, to znaczy, że jest dobre niby. Bo jak coś długo jest świeże, chociaż nie wiem, no to wiecie, to dają konserwanty jakieś, nie? I don't know. Ciężko powiedzieć, ale tak się muszę to pozbywać. Chcę to... Nie wiem dlaczego ja nigdy tak nie robię, że od razu wywalam te plastikowe pudełka i sobie nie daję do tych szklanych, które kupiłam dosłownie rok temu i byłam zachwycona. Jestem nadal, wiecie? Zachwycona tymi szklanymi. Wiem, że też ludzie moczą te owoce w sodzie oczyszczonej. No ja tak nie robię. Wodą i tyle. No. Dobra, kochani. Zaraz robię bulion. Warzywa już mi się tam czuć już fajny zapach tych pomidorów i reszty. No i się za to wezmę i tak. No i taki dzień, jak widzicie. Taka sobota po prostu. Dobra. Perfekto. Dobra, wiecie co? Wynalazłam jeszcze w naszej spiżarce właśnie tutaj chickpeas, czyli to jest ciecierzyca. Mam ryż jaśminowy, mimo że lubimy bardziej basmati, ale kiedyś w Aldim jakoś kupiłam ten, no to wiecie, trzeba zużyć. Zwłaszcza, że on jest do kiedy? 2027, no ale chcę zużyć. No i jeszcze dam cebulkę, podsmażę wszystko, właśnie doleję trochę rosołku i będzie coś takiego. Wynalazłam gdzieś jakiś przepis, żeby dodać jeszcze do tego kardamon, chyba nawet mam, liść laurowy, goździki, więc to będzie takie intensywne, wiecie, na oliwie podsmażymy i dodamy i będzie taki pyszny ryż. No. I z tymi koftę właśnie, z tymi takimi greckimi kotlecikami, no powiem Wam, będzie pyszna uczta. No a moje tutaj warzywka już zaraz będą gotowe, więc no dzisiaj będzie uczta, więc teraz przygotuję ryż, potem zabieram się jeszcze za tiramisu. No i tyle z mojego dzisiejszego gotowania. Tu już sobie gotuję wodę na inkę, tak jak Wam mówiłam, kawy teraz nie piję, inkę właśnie, ale do inki dolewam trochę mleka, no bo ona nadal jest czarna, no więc tak. Dobra, kochani, lecimy z tym, pokażę Wam efekt końcowy i jak będziecie chcieli przepisy, to Wam podlinkuję. W sensie no, na zupę pomidorową, no to dzisiaj z głowy tak sobie robię, a tutaj mam jeden przepis na ten właśnie ryż z tą ciecierzycą, więc Wam podlinkuję. No. Słuchajcie, pokażę Wam, bo to jest po angielsku, no a nie wiem, czy będzie mi się chciało wszystko tłumaczyć, więc ja nie mam akurat kardamonu, tylko kumin. To jest coś takiego, cumin seeds, to miałam. I tutaj mam cynamon, taką laskę, 2 liście laurowe, właśnie te ziarna kuminu, no i oliwa z oliwek i 4 goździki wrzuciłam. I to teraz podsmażę i zaraz dodam cebulę.
Jaka akcja? Słuchajcie, kawa już zaparzona, to używam. Taka, wiecie, rozpuszczalna, zwykła. Nie będę robiła innej, no bo ta mi się wydaje będzie najlepsza. Ale nie mam śmietanki. Tak więc jadę po śmietankę. Od razu kupię nam banany do naszych smoothie. Kupię pomidory. Dodatkowo na jutrzejszego grilla i jakiegoś kurczaka. No i lecę. No więc fajnie, że sklepy pootwierane, więc pach, 10 minut i sprawa będzie załatwiona. A na większe zakupy pojedziemy jutro. Ja wiem, że niedziela, wiem, no ale czasami tak bywa. Tak więc, lecę po śmietankę, a wy lecicie ze mną, mimo że mam 3% baterii. Kochani moi wspaniali, jestem już na chacie. W ogóle oczywiście miałam kupić kilka rzeczy. Kupiłam tonę, na szybko Wam za chwilkę pokażę, ale zobaczcie, znowu drzazgę mam. Znowu mi się wbiła, nic nie boli, więc zaraz ją sobie usunę. I w ogóle to, jaką ja akcję przeżyłam. Wiecie, tutaj są tacy kolesie, że jak się wózki w niektórych sklepach odstawia, na przykład w Walmarcie, no to potem taka koleś na takim jakby, nie wiem, na takiej maszynie przyjeżdża, zabiera je. I te barierki, które trzymają te kosze, poluzowały się i rozumiecie, że ten koleś walnął w samochód centralnie przy tej barierce, bo ja z drugiej strony zaparkowałam, a ta osoba z drugiej. I z przodu siedział kierowca. Jak on wyszedł, jak oni zaczęli się drzeć, normalnie nie wiem, bo ja się wystraszyłam, mówię Wam, wystraszyłam się, nie chciałam, wiecie, być jakimś obserwatorem, nie daj Boże nic nagrywać. I normalnie odjechałam, ale widziałam to wgniecenie. W ogóle ten koleś jak usłyszał to, no bo ja akurat już siedziałam, no żeby jechać. Ja wolę, po prostu co za akcja. I powiedziałam sobie, nigdy więcej nie będę parkować przy tych, wiecie, to są kosze i ja nawet nie zaparkowałam blisko, bo tam jest wiele tych takich stacji, gdzie żeby te kosze, patrzcie, żeby te kosze odstawić. Nigdy więcej nie będę parkować w takich miejscach i ja Was też przed tym ostrzegam. No bo sami widzicie, ja nie wiem, czyja to jest wina, bo to się poluzowało, nie wiem, nie mieszam się, ale no ja bym się tak wkurzyła, jakby to w mój samochód strzeliło, więc no dobrze, że tam ktokolwiek w ogóle siedział. Masakra, ale szybciutko. Zobaczcie, kupiłam tego kwiata, którego widzieliście. Piękny jest, $16 kosztował, 15,97, coś takiego. I pokażę Wam resztę, nie chciało mi się nigdzie indziej jechać, a my uwielbiamy, rzeczy z Walmartu są naprawdę bardzo dobre. Kupiłam pomidory, takie Roma tomatoes, one były jakoś $1,20 za funt, 2 cebule, takie białe, truskawki, ale tak pachną, ojej, takie ogromne opakowanie, ile to jest, było za $4, prawie że kilogram. Za 4 kilo, za $4. Śmietanka, whipping cream, właśnie to, co potrzebowałam. Były moje ukochane, ulubione jajka. Teraz też znowu poszły do góry, coś ponad 6 kosztują. Banany, uwielbiamy z Walmartu banany. Jak nie próbowaliście, spróbujcie, bo są przepyszne. I takie wzięłam nasze też bardzo ulubione hot dogi. Są bardzo dobre, skład super, więc czemu nie? Nawet jutro na grilla i z niezdrowych rzeczy wzięłam, bo wujek mój uwielbia. Mężulek też Schweppes. I co to jest? Ginger ale, taki słodki napój. I tyle. Idę postawię ten mój kwiatuszek na zewnątrz i niech sobie pięknie rośnie. A ja zabieram się teraz za mięsko tutaj, które już mi się rozmroziło. Będę robiła te koftę. Tu już wszystko jest gotowe, no i potem tiramisu. Więc jakieś przebitki Wam jeszcze powstawiam, kochani. No i tyle. I tyle, myślę. Wszystko będzie jak należy. Dobra, idę po pierwsze wyjąć tą drzazgę. Dobra, uciekam. I myślę, że w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za wszystkie łapki, komentarze, subskrypcje. Cieszę się, że Was mam. Dziękuję, że jesteście. Uwielbiam Was. No i co?
I myślę, że do następnego. Miejcie dobry weekend. Bye!